Cześć, ostatnio miałem niezłe puzzle do poskładania, bo trafił do mnie zabytkowy niemiecki grzejnik elektryczny w bardzo uszkodzonej ceramicznej obudowie. Jest tutaj tabliczka znamionowa, to jest grzejnik marki Palux, wyprodukowany przez Elektrotechnische Fabrik w miejscowości Liebenau w okręgu Kreis Reichenberg. To są dawne niemieckie nazwy miejscowości w Czechach, o których historii powiem później. Bardzo potłuczona jest ta podstawa grzejnika, na jednym z tych większych fragmentów zachowało się jeszcze logo jakiejś nieznanej mi wytwórni kafli albo porcelany z wyraźnie widocznym łabędziem, może ktoś z Was je pozna. Z posklejaniem tych większych kawałków nie powinno być problemu, ale jest tutaj też jeszcze masa takich okruchów, których w większości pewnie nie uda mi się wykorzystać. Przede wszystkim rozmontowałem ten grzejnik na dwie części, zdjąłem zewnętrzną obudowę, która na szczęście nie uległa uszkodzeniu i wyjąłem ten wewnętrzny element z nawiniętą spiralą grzejną. Wymontowałem też gniazdko służące do podłączenia przewodu zasilającego i wyjąłem tę obudowę wyłącznika. Sam wyłącznik niestety się tutaj nie zachował. To jest ta część, która jest najbardziej zniszczona i wymaga rekonstrukcji. A tak wygląda to już po sklejeniu. Myślę, że nie jest najgorzej, chociaż jednak zostało sporo ubytków, które po prostu wypełniłem szpachlą. Będą one na szczęście przynajmniej częściowo ukryte po nałożeniu tej zewnętrznej obudowy. Najważniejsze, że udało się odbudować kształt tej podstawki. A to są te drobiazgi, których chyba nie było sensu tam wklejać, bo cała konstrukcja byłaby pewnie słabsza niż po uzupełnieniu ubytków jednolitą szpachlą. Wyczyściłem też te oryginalne elementy gniazdka elektrycznego i jego mocowania. Myślę, że można to teraz ponownie poskładać i podłączyć spiralę grzejną. Tak to wygląda po zmontowaniu. Sprawdziłem oczywiście miernikiem i wydaje się, że grzejnik powinien być sprawny. Grzejnik podłączyłem przez regulator napięcia i mimo obniżonego napięcia czuć, jak zaczyna wylatywać górą ciepłe powietrze. Zresztą regulator jest właśnie bardzo dobry do płynnego regulowania mocy takiego grzejnika. A na koniec powiem Wam jeszcze tylko, że ten grzejnik jest historycznie ciekawy, bo miejsce jego powstania Liebenau w okręgu Reichenberg to czeskie Chodkowice w libereckim kraju, położone na ziemiach zamieszkanych niegdyś przez Niemców sudeckich, które w 1938 roku zostały wcielone do III Rzeszy, a po wojnie wróciły do Czechosłowacji i były areną masowych wysiedleń ludności niemieckiej na mocy tzw. dekretów Benesza. I najpewniej właśnie w okresie pomiędzy 1938 a 1945 powstał tam ten grzejnik, który dzisiaj udało się nam naprawić. A więcej o tym jak zawsze w dłuższym odcinku.